witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z podsumowaniem czytelniczym września. Było tych książek 7, 5 fizycznie, 2 w formie audio i jedną zaczęłam i już niedługo mam nadzieję, że ją skończę. No ale przejdźmy od początku. Zaczęłam miesiąc z Wiedźmami Kijowa, Miecz i Krzyż, czyli pierwszy tom. Była to moja książka, którą wybrałam sobie na sierpień, jednak w sierpniu nie udało mi się jej przeczytać i rozpoczęłam z nią wrzesień. Było to udane spotkanie. Podobała mi się historia Maszy, Daszy i Kati. Pomimo tego, że mamy tu trzy główne bohaterki, to w zasadzie takim czwartym bohaterem tutaj jest miasto Kijów, gdyż wszystkie wydarzenia, które mają tu miejsce, są ściśle związane z Kijowem, z jego historią, z pochodzeniem miasta i nie tylko. Także ta książka naprawdę fajnie się czytała i mam nadzieję, że wyjdą kolejne tomy. Wiem, że za granicą wyszło ich 10. U nas w Polsce wyszły tylko 2. Więc liczę, że jednak reszta się pojawiła. Naprawdę bardzo fajnie czytało się tę książkę. Kolejna w zasadzie dylogia przyszła również we wrześniu. O Jezus, aż się stukam. Bardzo się jej bałam. Natomiast udało mi się skończyć 2 książki o Arystotelesie i Dantem, czyli Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata i Arystoteles i Dante przepadają w toń życia. Tutaj wchodzimy jakby z tą dwójką w świat dorosłych. Tutaj odnajdują się nasi dwaj bohaterowie i zaczynają formować swoje życia, zaczynają formować swoje poglądy. Tutaj z kolei już wchodzą w ten etap dorosłości. No i w tej książce Arystoteles i Dante stają się sobie dosyć bliskimi, bardzo bliskimi. Tutaj jest pokazane, jak ich relacja dorasta i jakie to ma skutki w ich życiach w czasie późniejszym. Naprawdę bardzo fajna dylogia. Nie wiem, czemu bałam się jej przeczytać. Może dlatego, że jest to dosyć popularna książka, a ja z tymi popularnymi książkami zawsze mam takie love-hate relationship. Ale te 2 książki zdecydowanie polecam i polecam też mieć przy sobie chusteczki, bo może łez gwarantowany. Kolejnym był audiobook poważny i romantyczny, poważny i nieromantyczny, czyli książka bardzo ciekawa. Mamy tutaj bohaterkę, która widzi duchy i bohatera, który wpada w jej życie i okazuje się, że on jednak nie jest osobą żywą, tylko duchem, co potem się zmienia w trakcie wiele razy. Natomiast bardzo śmieszna książka, podobała mi się, taka lekka przed bardziej poważną książką, którą też czytałam, czyli Demon i Mroczna Toń Stuarta Turtona, czyli książka moja na wrzesień. Jest to świetny kryminał. Już myślałam tak na początku, że już rozgryzłam tutaj kolegę, autora. Jednak nie rozgryzłam do samego końca. Tak naprawdę nie wiedziałam co, gdzie, jak, dlaczego, po co i gdzie, kiedy i co tu się wydarzyło. To samo miałam w przypadku 7 śmierci Evelyn Hardcastle, dlatego czekam już na 3. książkę przetłumaczoną po polsku, bo mam nadzieję, że się pojawi niedługo i że będę mogła zatopić się znowu w historię właśnie tego autora. Mamy tutaj przypadek, który dzieje się na statku pływającym, osobowym, a więc w takim zamkniętym dosyć otoczeniu i dzieją się tam rzeczy niesłychane. Mamy do czynienia z różnymi niespotykanymi rzeczami, które w końcówce się już rozwiązują i wiadomo co, gdzie i jak. Podoba mi się to wydanie i podoba mi się to, jak tutaj wszystko jest pięknie stworzone i tak
jak akcja bardzo pięknie i zwięźle się łączy. Następny był kolejny audiobook, bo myślałam, że kolejna książka będzie taka przyjemna, lekka, jednak się okazało, że nie. Natomiast zanim do tamtej książki przejdę, przesłuchałam jeszcze miejsca, których jeszcze nie znamy, Casey West. Książkę o dwóch rodzinach, które się ze sobą przyjaźnią, no i dwójkę dzieci, już młodzieży, którą mamy na obrazku, na okładce. Są przyjaciółmi, jedna rodzina wyjeżdża, więc ta przyjaźń się trochę rozwarstwia, jednak no, bohaterowie nadal mają do siebie, żywią jakieś dobre uczucia, no i wyjeżdżają rodzinnie kamperami na wyprawę. Jednak pod tą wyprawą jest ukryta bardzo przykra jedna rzecz, którą nasza główna bohaterka odkrywa w trakcie, ale odnajduje tam na tej wyprawie również miłość i w sumie powraca do niej taki przyjaciel. Więc bardzo fajna książka, bardzo pouczająca książka, nie taka lekka jak myślałam, więc to jest fajne. No i bardzo polecam. Dobra młodzieżówka. No i ostatnia już przeczytana to książka od Holly Miller, Nas dwoje. Ja myślałam, że to będzie taki łatwy romans, jednak okazało się, że nie. Okazało się jednak, że jest to dosyć ciężki temat. Mamy tutaj Joela i Kelly, których los łączy, natomiast w pewnym momencie jednak postanawiają się rozdzielić, jednak do końca ten los splatuje ich losy. Joel nie jest takim zwykłym mężczyzną, bo też ma pewien dar, który jest z jednej strony szczęśliwy, z drugiej strony jest przekleństwem. No i uczy się tutaj żyć. Niestety przy Kelly, jemu się tego nie udaje zrobić, natomiast udaje mu się to uczynić już po odnalezieniu ojca, który się odnajduje w trakcie książki. Trochę zdradziłam, ale mam nadzieję, że nie będzie to przeszkadzać. I tutaj też do tej książki polecam mieć chusteczki, bo też Morze Łez można już od samego początku, już od samego prologu wylać, bo sam prolog zdradza nam już zakończenie tej książki. Poniekąd trochę jednak jest to zakończenie mroczniejsze, smutniejsze i aż łzy same napływają mi do oczu, jak o tym myślę i wspominam, i naprawdę ta książka wywarła na mnie ogromnie wielkie wrażenie, bardzo dobre wrażenie. No i to było 7 książek, które skończyłam, natomiast zaczęłam też moją październikową książkę już. Miałam w planach inną, natomiast mój czytnik książek postanowił się zepsuć, więc muszę oddać go do serwisu i przez to nie mogłam skończyć i zacząć, w sensie nie mogłam zacząć nowej książki, więc zaczęłam październikową, czyli Córkę Żelaznego Smoka. Myślę, że w październiku przeczytam całą serię, bo naprawdę jest to wciągająca książka, a jestem już na 230 stronie z 373 pierwszego tomu, bo są tutaj jakby pierwszy, drugi tom, trzeci mam oddzielnie, więc z pierwszego tomu zostało mi tyle książek, tutaj jest drugi, więc to są niedługie książki, natomiast jest to taka fantastyka dosyć mroczna i w pierwszym tomie mamy Jane, bo z tego co zdążyłam zauważyć, to w każdym tomie mamy innych głównych bohaterów, ale może coś jednak inaczej zrozumiałam, ale zobaczymy. Generalnie w pierwszym mamy Jane, która jest ludzkim podrzutkiem i na początku tej książki żyje w takiej niewoli dosyć, jeżeli można to tak nazwać. Natomiast na jej drodze staje smok, który postanawia jej pomóc, tylko ona też musi coś dla niego zrobić, by on ją uwolnił. Także taka fantastyka. Jest to zdecydowanie fantastyka 16+.
bo jest tu dużo scen nieodpowiednich dla młodzieży. I tak, tutaj polecam tą fantastykę zdecydowanie starszym odbiorcom, bo jest dość mroczna, jest dość ciężka, jest dość dorosła. Więc, tak. Także tak jest moje podsumowanie czytelnicze miesiąca. Myślę, że dosyć udane, chociaż gdyby nie mój czytnik, to na pewno przeczytałabym troszkę więcej. No ale co? To by było na tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnych, a i w komentarzach dajcie mi znać, jakie książki Wy przeczytaliście. Cześć!